Bez wody nasz organizm nie potrafi zbyt długo przetrwać. Nie oznacza to jednak, że każdy napój jest dobrym rozwiązaniem. Podam Państwu, jakich napojów osobiście unikam lub nie piję wcale i dlaczego. W drugiej zaś części podzielę się tym, po które napoje warto sięgać, aby dostarczyć dodatkowych korzyści zdrowotnych. Pierwszą na liście zamieściłem herbatę sprzedawaną w plastikowych torebkach. W tym przypadku oczywiście nie chodzi o sam rodzaj napoju, bo herbata jest wartościowym zamiennikiem czystej wody, a mowa tu o formie jej podania. Warto sobie bowiem uzmysłowić, że w trakcie zaparzania takiej herbaty uwalniają się miliardy cząsteczek mikroplastiku, które następnie przedostają się do naszego ciała i częściowo się w nim kumulują. Według niektórych naukowców taki mikroplastik negatywnie oddziałuje na nasze zdrowie, w tym może upośledzać np. pracę układu odpornościowego i zaburzać rozwój oraz funkcje reprodukcyjne. Mało tego, mikroplastik może też powodować stany zapalne i stres oksydacyjny w organizmie człowieka, które stanowią podłoże dla rozwoju wielu chorób metabolicznych. W najnowszej pracy naukowej z 2023 roku jej autorzy nawet apelują wprost, aby osoby regularnie spożywające herbatę powstrzymały się od używania jednorazowych plastikowych torebek z herbatą na rzecz sypanych herbat liściastych, a nawet aby domagały się od firm herbacianych, aby porzuciły one produkcję herbat we wspomnianych torebkach. Osobiście dołączam do tych zaleceń i zachęcam, aby osoby, które często spożywają herbatę, wybierały właśnie tą luźną liściastą. Na liście zamieściłem również kakao instant. Chodzi tu o napoje kakaowe w proszku, które rozpuszcza się np. w mleku. Tego typu produkty są głównie skierowane do najmłodszych, choć oczywiście sięgają po nie również osoby dorosłe. W mojej opinii jednak propagowanie napoju kakaowego instant zarówno wśród dzieci, jak i starszych jest nie najlepszą praktyką. A to dlatego, że są to zwykle napoje obfitujące w cukier, którego powinniśmy jak najbardziej unikać, a tym bardziej nie jest dobrze, aby propagować produkty słodkie w każdym możliwym miejscu. Aby się przekonać, jak niska jest jakość tego typu produktów, wystarczy spojrzeć do ich składu. Zwykle na pierwszym miejscu mamy cukier, zaś kakao w proszku stanowi zaledwie około 20% całego produktu. Mówiąc bardziej obrazowo, w 4 łyżeczkach kakao instant, które zwykle są stosowane jako jedna porcja, znajdują się aż 3 łyżeczki cukru, czyli taki napój to właściwie prawie sam cukier, tyle że sprzedawany jako kakao. Jedynym małym plusem w tym wszystkim jest to, że zwykle tego typu produkty są wzbogacane w różne składniki mineralne i witaminy, ale wciąż uważam, że lepiej z nich zrezygnować niż je spożywać. Gdy mowa o kakao instant, to od razu chciałbym przejść do kolejnego produktu, jakim są rozpuszczalne napoje kawowe. W ich przypadku mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją, czyli tak jak rozpuszczalne napoje kakaowe niewiele mają wspólnego z prawdziwym kakao, tak również napoje kawowe są zupełnie czymś innym niż zwykła prawdziwa kawa. Również i w ich przypadku wystarczy spojrzeć do składu, aby się o tym przekonać. Na pierwszym miejscu w składzie mamy najczęściej cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy. Im dalej czytamy, tym wcale nie jest lepiej. Mam tu na myśli obecność m.in. utwardzonego oleju palmowego, a także stabilizatorów w postaci fosforanów, które są źródłem fosforu, z którego nadmiarem zmaga się większość z nas i który w zbyt dużych ilościach prowadzi na przykład do niebezpiecznego zwapnienia naczyń krwionośnych i innych tkanek miękkich. Do tego w napojach kawowych bardzo często znajdziemy też emulgatory w postaci mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych, które co prawda nie są jakieś niebezpieczne dla zdrowia, to jednak patrząc całościowo na skład napojów kawowych, to jest to zlepek cukru i dodatków do żywności, którym jest przesycona nasza dieta. Jak chodzi zaś o zawartość kawy w takim napoju kawowym, to zwykle mieści się ona w zakresie od 6 do 20%. Myślę, że sami Państwo przyznają, że jest to bardzo mało. I osobiście odradzam sięganie po napoje kawowe, zaś co do prawdziwej kawy odniosę się w dalszej części materiału. Na podobnej zasadzie nie zachęcam, aby często decydować się na napoje mleczne smakowe oraz maślanki i mleko smakowe, w tym np. waniliowe, czekoladowe i owocowe. O ile przetwory mleczne kojarzą nam się raczej z produktami korzystnymi dla zdrowia, to jednak ich wersje smakowe już wcale takie zdrowe nie są. Zawierają one bowiem zwykle ponad 2 razy więcej cukru niż ich naturalne odpowiedniki bez żadnych dodatków. Dla przykładu, w jednej szklance jednej z najbardziej znanych maślanek naturalnych znajduje się 13 g cukru, czyli około 2,5 łyżeczki. Z kolei w maślance smakowej, ale od tego samego producenta, mamy aż 30 g cukru, czyli 6 łyżeczek. Czyli to tak jakbyśmy szklankę herbaty posłodzili 6 łyżeczkami cukru.
Myślę, że mało kto z Państwa tak robi, a jednak po takie słodkie napoje smakowe wielu z nas sięga. Wiem też, że rodzice niejednokrotnie decydują się na wybór takich produktów dla swoich pociech, będąc przekonanym, że skoro jest to produkt mleczny, to robią dla nich dobrze. Nic jednak bardziej mylnego. Jeśli zaś mówimy konkretnie o napoju mlecznym owocowym, na przykład truskawkowym, to proszę też wiedzieć, że wsad owocowy w tego typu produktach jest znikomy, wręcz śladowy i nie ma żadnego korzystnego przełożenia na zdrowie. Będąc w temacie napojów mlecznych, chciałbym przy okazji przypomnieć, że na moim kanale niedawno pojawił się film, w którym opowiadam, jakie produkty mleczne, w tym nie tylko napoje, ale również na przykład sery, warto ograniczyć, jeśli chcemy zadbać o swoje zdrowie. Film ten opublikowałem dokładnie 5 listopada tego roku. Przy okazji, jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. I jak chodzi o różnego rodzaju napoje, które możemy znaleźć na sklepowych półkach, to warto przyjrzeć się również szerokiemu asortymentowi soków, nektarów i napojów owocowych. Specjalnie użyłem różnych nazw, bowiem warto wiedzieć, że produkty te bardzo się od siebie różnią. I na liście produktów, które odradzam do spożywania, zamieszczam wszelkiego rodzaju napoje owocowe. Otóż wszelkiego rodzaju napoje owocowe to produkty, które w składzie mają zwykle największy udział wody, a poza tym zawierają dodany cukier, syrop glukozowo-fruktozowy lub sztuczne substancje słodzące typu sacharyna, acesulfam lub sukraloza, do których jeszcze dziś wrócę. Zgodnie z prawem w napojach owocowych może w ogóle nie być prawdziwego soku owocowego. W praktyce zwykle jest go tylko około 20%, czyli w napojach owocowych zaledwie 1/5 składu to sok, a reszta to woda i dodatki. Nie będzie zatem przesadą, gdy powiem, że są to produkty mało wartościowe, którymi w mojej ocenie nie powinniśmy zaprzątać sobie głowy. Nieco lepiej, choć według mnie wciąż niezadowalająco jest w przypadku nektarów. Według zapisów prawnych nektary to produkty wytworzone z rozcieńczonego wodą soku z dodatkiem lub bez dodatku cukru. I tu warto wiedzieć, że o ile w napojach owocowych może w ogóle nie być soku owocowego, tak w nektarach minimalna zawartość soku jest ściśle określona przepisami i zależy od owoców, z których dany nektar został wytworzony. W rzeczywistości, jak spojrzą Państwo na etykiety nektarów owocowych, to będą mogli się przekonać, że zawartość soku owocowego w tych produktach wynosi zwykle od 25 do 50%. Można zatem powiedzieć, że nektary to nic innego jak rozwodniony sok, przy czym są one zwykle nieco lepsze od napojów owocowych. Niemniej wciąż są to produkty niskiej jakości. Dodam też, że niekiedy zamiast cukru również i w nich stosuje się intensywne sztuczne substancje słodzące. Jeśli zatem zależy Państwu na prawdziwym soku owocowym, to należy wybierać wyłącznie produkty, które mają w nazwie sok, a nie napój owocowy czy nektar owocowy. Co prawda samych soków owocowych nie zamieściłem na dzisiejszej liście, ale z uwagi na to, że zwykle i one zawierają dużo cukru, choć w tym przypadku tego naturalnego, to zachęcam, aby po nie zbyt często nie sięgać, a jeśli już się na nie decydujemy, to dobrze jest pić je po rozcieńczeniu wodą. Oczywiście na liście nie mogło zabraknąć napojów słodzonych gazowanych. Osobiście uważam je za jedne z najgorszych produktów, jakie w ogóle możemy spotkać w sprzedaży. Zresztą literatura fachowa pokazuje, że napoje słodzone przyczyniają się do śmierci około 200 000 ludzi rocznie na całym świecie. Słodzone napoje gazowane to wielki wróg dla naszych zębów. Poza tym, że zawierają one bardzo wysokie ilości cukru, bo średnio około 5 łyżeczek cukru na jedną szklankę, to cechują się one również wysoką kwasowością, czyli mają one niskie pH, co jest spowodowane obecnością różnych kwasów, w tym np. kwasu fosforowego. W efekcie spożywanie napojów gazowanych obniża pH w jamie ustnej, co prowadzi do uszkodzenia szkliwa, sprzyja powstawaniu przebarwień i prowadzi do próchnicy, kruszenia i pękania zębów. Tak naprawdę przeprowadzone badania nie pozostawiają suchej nitki na napojach słodzonych. Bez zagłębiania się w szczegóły badacze wykazali, że częste spożywanie wspomnianych produktów zwiększa ryzyko rozwoju udaru mózgu o 13%, choroby wieńcowej o 17%, zawału serca o 22% i nadciśnienia tętniczego o 26%. Poza tym, jak dowiedli naukowcy, każda jedna dodatkowa szklanka napoju słodzonego dziennie zwiększa ryzyko cukrzycy o 19% i otyłości o 12%.
Do tego osoby, które w ciągu tygodnia spożywają powyżej 2 litrów napojów słodzonych, mają aż o 42% wyższe ryzyko stłuszczenia wątroby. Wobec tych informacji jak najbardziej odradzam sięganie po słodzone napoje gazowane, ponieważ mało który inny produkt tak znacząco niszczy nasze zdrowie. Gdy mowa o różnego rodzaju napojach słodzonych, to nie sposób nie wspomnieć również o napojach zawierających sztuczne, intensywne substancje słodzące, takie jak aspartam, sukraloza, sacharyna czy acesulfam. Również i tego typu produkty zamieściłem na dzisiejszej liście. W opublikowanych pracach naukowych ich autorzy wskazują, że wspomniane słodziki mogą działać negatywnie na nasze zdrowie poprzez kilka różnych mechanizmów działania. Dla przykładu istnieją doniesienia, które wskazują, że sztuczne słodziki zaburzają skład flory bakteryjnej jelit, zwiększają przepuszczalność jelit, zaburzają procesy związane z odczuwaniem sytości czy upośledzają metabolizm glukozy. Zgodnie z tymi informacjami napoje typu 0 ze sztucznymi słodzikami wcale nie są taką dobrą alternatywą dla zwykłych napojów słodzonych, jak to powszechnie przyjęło się uważać. I w mojej opinii również i z tych produktów dobrze jest zrezygnować. W zestawieniu postanowiłem uwzględnić również napoje energetyczne. Tu muszę jednak zaznaczyć, że jeśli są one stosowane od czasu do czasu zgodnie z ich przeznaczeniem w celu pobudzenia i zmniejszenia uczucia zmęczenia, to nie ma w tym niczego złego. Problem jednak pojawia się wtedy, gdy napoje energetyczne są stosowane jako zamiennik dla innych napojów, w tym wody czy soków. A obserwuję, że takie zjawisko w ostatnim czasie uległo nasileniu. Należy bowiem wiedzieć, że napoje energetyczne to napoje funkcjonalne, które powinny być stosowane doraźnie, a nie powszechnie i w dużych ilościach. Literatura naukowa pokazuje, że nadużywanie napojów energetycznych prowadzi na przykład do pojawienia się dolegliwości żołądkowo-jelitowych, takich jak bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty i zmniejszony apetyt. Poza tym zbyt duże ilości napojów energetycznych mogą prowadzić do problemów kardiologicznych. Mam tu na myśli przede wszystkim przyspieszenie bicia serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca i arytmię. Dodatkowo na skutek zbyt częstego sięgania po napoje energetyczne może dojść do bólu i skurczu mięśni, a nawet mogą pojawić się pewne objawy neurologiczne, w tym m.in. bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, jak również pogorszona koordynacja ruchowa. Wśród innych zaś skutków ubocznych częstego spożywania napojów energetycznych mogę wymienić też uczucie zmęczenia i ogólnego osłabienia, zwiększone odczuwanie stresu, niepokój, nerwowość, drażliwość i odwodnienie. Dodatkowo z uwagi na fakt, że napoje energetyczne mają niskie pH, a jednocześnie bardzo często cechują się wysoką zawartością cukru, to jak wykazali badacze, prowadzą one do nadwrażliwości zębów i nasilają ich erozję. Tak jak powiedziałem, nie mam nic przeciwko sporadycznemu sięganiu po napoje energetyczne. Jeśli jednak decydowanie się na nie staje się codziennością, co niestety ma coraz częściej miejsce, wówczas jest to niekorzystne dla naszego zdrowia i z tego też względu umieściłem je na dzisiejszej liście. Oczywiście byłoby błędem, gdybym w dzisiejszym zestawieniu nie wymienił napojów alkoholowych. O ile w literaturze naukowej znajdziemy pojedyncze badania naukowe, które dowodzą, że umiarkowane spożycie alkoholu, w tym czerwonego wina czy dobrej jakości piwa, wpływa korzystnie na przykład na układ sercowo-naczyniowy, to nie oznacza to, że należy propagować sięganie po alkohol. Warto bowiem wiedzieć, że w wielu innych aspektach zdrowotnych nawet niewielkie ilości alkoholu wpływają negatywnie na zdrowie. Dla przykładu w jednej z prac z 2022 roku jej autorzy wykazali, że częste spożywanie niskich dawek alkoholu zwiększa ryzyko raka żołądka i to aż o 31%. Z tego też względu odradzam regularne sięganie po alkohol. Jak Państwo widzą, istnieje szereg napojów, które mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka i których warto unikać. Zapewne część z Państwa odniosła wrażenie, że eliminując z diety wspomniane produkty, tak naprawdę niewiele pozostało nam napojów, po które możemy sięgać. W rzeczywistości jest ich jednak stosunkowo dużo. Mogą to być na przykład naturalne, fermentowane przetwory mleczne, takie jak kefir, maślanka czy mleko acidofilne. Można też zdecydować się na napoje roślinne, w tym napój owsiany, migdałowy, z orzechów laskowych czy jaglany. Przy czym warto zwrócić uwagę, aby były to napoje wzbogacone w wapń. Do tego warto też regularnie sięgać po herbatę liściastą, zarówno czarną jak i zieloną, jak i herbatę matcha. Są to bardzo dobre źródła prozdrowotnych polifenoli, takich jak galusan epigallocatechiny. Przy czym oczywiście takiej herbaty nie należy słodzić. Sprawdzą się też wszelkiego rodzaju herbatki ziołowe, w tym np. napar z głogu czy hibiskusa. W mojej ocenie dobrym rozwiązaniem jest też dobrej jakości kawa.
Wiem, że przez wiele osób jest ona traktowana jako używka, która wpływa negatywnie na zdrowie, a to z uwagi na obecność kofeiny. Niemniej należy wiedzieć, że zawartość kofeiny w kawie wcale nie jest aż tak wysoka i o jej wpływie na organizm człowieka decyduje dawka. W swoich filmach poświęconych kawie niejednokrotnie wskazywałem, że najlepiej jest spożywać od 1 do 3 szklanek kawy dziennie i nie należy przekraczać tej porcji. Wówczas kawa wykazuje efekt prozdrowotny. Warto wiedzieć, że poza kofeiną w kawie znajdziemy też kwas chlorogenowy, czyli związek o udowodnionym korzystnym wpływie na zdrowie. A jak chodzi zaś o samą kofeinę, to mało kto wie o tym, że zawiera ją również herbata, choć w mniejszych ilościach. Pewną zaś alternatywą dla kawy i napojów energetycznych może być yerba mate, czyli napar z liści i gałązek ostrokrzewu paragwajskiego, który zawiera więcej kofeiny niż herbata, ale mniej niż kawa. I to, co ciekawe, to to, że w porównaniu do kawy yerba mate pobudza mniej intensywnie, ale pobudzenie trwa przez dłuższy czas i napój ten nie powoduje nerwowości, jak to czasem bywa w przypadku kawy. Do innych prozdrowotnych napojów, po które warto sięgać, zaliczam też kombuczę, czyli fermentowaną herbatę, o której pisałem niedawno w porannym dzienniku zdrowia, a także wodę kokosową, która jest doskonałym źródłem cennego potasu, soki warzywne, w tym szczególnie z buraków i pomidorów, sok żurawinowy, sok wiśniowy, a także wody wysoko zmineralizowane, bogate np. w wapń lub magnez. Dobrym rozwiązaniem jest też sięgnięcie po prawdziwe kakao, o którego walorach zdrowotnych mówiłem wielokrotnie na swoim kanale. Jeśli spodobał się Państwu ten odcinek i chcieliby dowiedzieć się, jakie jeszcze inne produkty omijam szerokim łukiem w sklepach, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Wówczas przeniosą się Państwo do programu, w którym opowiadam o produktach, które z pozoru wydają się nam zdrowe, a w rzeczywistości nie do końca takie są. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.